Witajcie kochani w filmie, tym razem z cyklu, który troszeczkę został przeze mnie porzucony, ale teraz będę wracał, w którym prezentuję różne urządzenia. Proste, skomplikowane, domowego użytku, przemysłowe i po prostu rozbieram je na kawałki, gdzie patrzymy co mają w środku. Teraz troszeczkę takiego sprzętu z demobilu dostałem, wycofywanego z różnych zastosowań i po prostu te, które już specjalnie do niczego się nie nadają, będę rozbierał, żeby po prostu na szybko zobaczyć, co mają w środku. No, w wielu przypadkach wiadomo, co tam może być, ale jako taką ciekawostkę, oderwanie od szarej rzeczywistości, taką zabawę tutaj będę prowadził i Wam prezentował. Dzisiaj mam modem, jest to modem GSM, pracujący w standardach GPRS i Edge, czyli jak się można domyślić dosyć stary. Aczkolwiek urządzenie funkcjonalnie posiadało bardzo wiele możliwości, łącznie z VPN-em. Samo z siebie posiada raz, dwa, 6 wejść, 4 wyjścia, które można sterować było poprzez SMS-y, jak również poprzez skrypty, które można było wysyłać na adres tego urządzenia. Karta SIM. Obsługa chyba jeszcze tutaj była, tak mi się wydaje, ale to musiałem w kartę zajrzeć, RSA 485, ale tutaj pewności nie mam. Urządzenie no już wiekowe, aczkolwiek jeszcze w wielu miejscach jest stosowane, bo jak wiemy, najpierw zniknęła sieć 3G, sieć 2G jeszcze chodzi, więc pewne funkcje podstawowe w tym urządzeniu można stosować. Co ciekawe, na amerykańskim eBayu są dostępne te urządzenia jako nowe w cenie po przeliczeniu 1000 zł, także to ciekawostka, nie wiem, czy oni jeszcze tak mocno to używają, czy potrzebują do czegoś innego, ale te urządzenia się pojawiły, cały czas są. Produkcja firmy Phoenix Contact. Urządzenia były bardzo drogie, one w obecnym czasie potrafiłyby kosztować po kilka tysięcy, a wiele lat temu coś takiego jako modem przemysłowy można było kupić za około 4000, więc to była potężna kwota. Czy zastosowane tutaj rozwiązania techniczne i urządzenia, czy elementy usprawiedliwiają taki koszt? Trudno powiedzieć. Ale nic, zacznijmy to rozbierać na kawałki. Urządzenie ma port antenowy, SMA, wyjście na sieć LAN, klapkę, która pięknie skoczyła. Pod klapką jest przycisk reset i slot na karty SIM. Tu 4 złącza, wejścia, wyjścia, zasilanie 24 V, aczkolwiek urządzenie chodzi od 10 V. Pozabezpieczane wkładkami, żeby nie można było włożyć odwrotnie, czyli tego do tego, już to są co innego, obsługują inne rzeczy. Rozwiązanie stosowane i bardzo przydatne do zastosowań amatorskich czy jakichkolwiek innych. Można sobie będzie te złącza wylutować i one jeszcze długo posłużą, a zapewne przydadzą się w jakichś tam amatorskich konstrukcjach. Jak to urządzenie jest złożone? No chyba tu trzeba będzie je porozkładać pewnie. Tak, coś tutaj się wciska, wyciska, zaraz zobaczymy. Teraz nie robię tego ostrożnie, bo to i tak już jest do śmietnika. Normalnie bym troszeczkę pewnie inaczej tu patrzył i myślał, żeby to trochę lepiej zrobić, taką rozbiórkę, a tutaj to już najmniejszego znaczenia to nie ma. No tutaj coś zeszło, no i powinno nam się to... No jest! To zwykły plastikowy odlew. Widać jaki tutaj, może nie okopcony, bo to raczej jest zwykły brud. Swoje przepracował w warunkach zewnętrznych. I mamy dwie płytki połączone ze sobą. I zaraz trzeba tutaj będzie się do tego dobrać głębiej. Będę musiał zaraz zobaczyć, czy one są tu wsunięte, czy gdzieś na coś. No tu już mi schodzi. Tutaj nie.
No tak jak mówię, mogę tu prowadzić do totalnej destrukcji, bo tego już więcej składać nie będę, ale jakby trzeba było to rozebrać bez destrukcji i na przykład naprawić i wykorzystać ponownie, no to trzeba byłoby tutaj sobie dokładnie przejrzeć, na czym to się jeszcze trzyma, bo widzę, że ta część schodzi, a tutaj nie za bardzo, być może opiera się to na tych złączach. Udało się zdjąć osłonkę, po prostu trzeba było przyłożyć odpowiedni tak zwany wektor siły z odpowiedniej strony, w tym wypadku tutaj przy gniazdkach, no i układ nam się otworzył. W środku mamy, jak widzicie, dwie płytki, a co na nich zaraz sobie popatrzymy. Spięte są tutaj przez złącze wielostykowe i jak to tutaj wygląda. No od razu widać, że tutaj jest to część, można powiedzieć, radiowa, złącze antenowe, tu jest kabelek, który jest podpięty do tej części, a to jest po prostu nic innego jak włożony moduł modemu GSM, który tutaj zaraz spróbuję odkręcić, żeby zobaczyć, co ma po drugiej stronie, jak to wygląda. Tutaj co ciekawe, jak się dobrze przyjrzymy, widać, że obydwie części są od siebie odizolowane. I tu mamy złącza, które były złączami, jak sama nazwa wskazuje, czyli to były wyjścia. Czyli wyjścia są całkowicie odizolowane od reszty układu. Tak samo jak wygląda na to, że ta część to jest nic innego jak zasilanie. I w tym momencie 24V wchodzące tutaj było przekazywane na tą płytkę i do układu zasilania poprzez transformator było odseparowane od reszty elektroniki. Także w tym momencie, gdy podłączaliśmy też kabel sieciowy do gniazda, byliśmy odizolowani od całej reszty. No widzimy tutaj co? Superkondensator 10 faradów 5,5 V, układ Atmel, na którym chodziła cała logika. Tutaj mamy układy wejścia. Wejść było 8. One zarówno jak wejścia od razu idą przez diody na transoptory i tutaj też widać, że ta część jest odizolowana od reszty układu. Czyli to jest część, gdzie wchodzi zasilanie, mamy diodę zabezpieczającą i tu są wejścia, które szły również na transoptor, cały zestaw i dopiero potem do reszty układu. Także układ, jeżeli chodzi o część zasilania, wejścia i wyjścia, był całkowicie odizolowany od całej reszty elektroniki. A teraz wyciągnę ten modem, zobaczymy co to było. Możemy teraz wyjąć moduł modemu GSM Cinterion Made in Germany. No i tutaj jest całość w tej malutkiej części. Może później wezmę to jeszcze na hotera, żeby to rozebrać, zajrzeć do tego modułu. Płyteczka radiowa i część cyfrowa. Jeszcze latają nam tu podkładki. Układ według daty wychodzi, że to był 2010 rok. Także nie jest to, powiedzmy, z jednej strony bardzo stara technologia, z drugiej można powiedzieć, że bardzo. Także zależy jak na to spojrzymy. Jeżeli chodzi o część radiową, no to wiadomo, że już to się wszystko tutaj pozmieniało. Układ atmelowski ARM, czyli dosyć dobry procesor, pamięć, kwarc sterujący, układ Ethernetu i tak jak wcześniej powiedziałem, transoptory.
Układzik bardzo prosty, można powiedzieć. No nie ma tutaj nic wyjątkowego tak naprawdę. Są to wszystko zwykłe układy. Całą część robi oprogramowanie. Koszt tych elementów zakupowany przez producenta na pewno też nie był wysoki, więc jeżeli chodzi o zawartość elektroniki, no to nie odzwierciedla i nie usprawiedliwia to ceny tego urządzenia. Aczkolwiek dobrze wiemy, że urządzenia określane mianem industrialnym, które często posiadają prawie to samo w środku co urządzenia do innych zastosowań, potrafią mieć kilku, a nawet kilkunastokrotnie wyższe ceny, tak jak spotkałem się nawet z czymś tak prostym jak antena do Wi-Fi, gdzie antena była dokładnie ta sama, niczym się nie różniła, ale sprzedawana jako antena do hotspotów zewnętrznych kosztowała 1000 zł, nie wiem za co, a sprzedawana jako wewnętrzna kosztowała 50 zł. I były to dokładnie te same anteny, niczym się nie różniły, jedna i druga. Mogła pracować w warunkach zewnętrznych. No i wiele takich elementów mamy. Także no taki króciutki filmik poglądowy, co robiono, jak robiono. Będę następne elementy rozbierał i takie króciutkie prezentacje jak ta będę pokazywał. Może niektórych to zainteresuje, jak nie widzieli takich urządzeń w środku, to po prostu zobaczą bez konieczności samodzielnej rozbiórki czy posiadania takich elementów. A dla mnie z tego parę rzeczy na pewno da się odzyskać. Parę układów będzie. Tak jak powiedziałem, na pewno te gniazda, które mogą się przydać do jakichś samodzielnych konstrukcji. Być może transceptory, chociaż nie są one drogie, ale jeżeli tutaj są, to nie ma problemu, żeby ich nie odzyskać i do czegoś sobie innego zastosować. To tyle w tej króciutkiej prezentacji rozbiórkowej. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Kontakt ze mną poprzez Messenger, profil na Facebooku lub przez e-mail. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów o różnej tematyce.